Proszę Państwa, zgodnie z obowiązkami giełdowymi oraz zagłoszonym wezwaniem przez Synthos S.A. na Puławy, w dniu wczorajszym jako zarząd przedstawiliśmy nasze oficjalne stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszonego przez Synthos S.A. w dniu 18 czerwca 2012 roku. Informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym. Zawiera ona przewidziane prawem stanowisko zarządu, również stanowisko naszego doradcy, jakim jest spółka Rothschild Polska w zakresie ceny godziwej. Dodatkowo informację stanowisko związków zawodowych oraz Rady Pracowników Zakładu Azotowych Puławy. Proszę Państwa, naszym stanowisko zawiera elementy, które przewidziane są w odpowiednich regulacjach prawnych. Ja odniosę się tylko do kilku elementów, które dla Państwa i dla opinii publicznej są kluczowe. Po pierwsze, wpływ wezwania na interes Puław. W tej części przedstawiliśmy obecną sytuację Zakładu Azotowych Puławy i Grupy Kapitałowej Puławy. Puławy to dzisiaj numer 1 gracz na rynku nawozów azotowych w Polsce. Ponad 50% zdolności produkcyjnych. To jest drugi pod względem zdolności produkcyjnych producent nawozów azotowych w Europie, w Unii Europejskiej. To jest trzeci gracz na rynku melaminy w świecie. Firma, która jest w trakcie realizacji olbrzymiego programu inwestycyjnego. Przecież za ostatnie 4 lata wydaliśmy ponad 1 miliard złotych i kolejne instalacje są w realizacji, kolejne inwestycje są realizowane lub przygotowywane, z czego w szczególności najważniejszy w ostatnim czasie kompleks tlenowni amoniak-mocznik, który zdecydowanie zwiększył nasze zdolności produkcyjne z 970 tysięcy ton do 1 215 000, pozycjonując nas na miejscu drugim w Europie. Tematy z tym związane, jak instalacja odsiarczania spalin, z czego jako unikalne rozwiązanie w Europie odpadem nie będzie gips, tylko siarczan amonu, którego będziemy pozyskiwać od nowego roku do 400 tysięcy ton, a więc nawóz, który jest w pełni wykorzystywalny, dzisiaj sprzedawany również przez Puławy, oraz 2 nowe instalacje dotyczące, kompleks nawozowy i nowe produkty nawozowe na bazie mocznika i siarki. To właściwie całość tych kompleksów, to ja bym powiedział, to jest najbardziej zaawansowany projekt nawozowy w świecie. Puławy również realizują procesy dywersyfikacji w zakresie swojego głównego surowca. To my jesteśmy indywidualnie największym odbiorcą gazu ziemnego w Polsce i odbieramy prawie 1 miliard metrów sześciennych. To my w ciągu ostatnich lat zwiększyliśmy zapotrzebowanie na gaz ziemny. Nasza dobowa konsumpcja zwiększyła się poprzez realizację wielu zadań inwestycyjnych ze 105 tysięcy metrów sześciennych na godzinę do 120 tysięcy metrów na sześcienną godzinę. To my dzisiaj prowadzimy projekt energetyczny, który może w zakresie energetyki gazowej, który po realizacji spowodowałby ponad dwukrotne zwiększenie konsumpcji gazu ziemnego przez Puławy. To nie jest bez znaczenia, te rzeczy, bym powiedział, kluczowe również są w kontekście strategicznych planów, które Polska realizuje, dotyczących i gazoportu, i złóż gazu łupkowego, ich wykorzystania w Polsce. To też akurat w tym tygodniu nastąpiło ważne wydarzenie podpisania porozumienia między czołowymi firmami w Polsce, które będą pracować nad tym tematem. Puławy również w takim czasie uczestniczą w konsolidacji polskiej chemii. To są gdańskie zakłady nawozów fosforowych, to jest Azoty Adipol. Celem jest przede wszystkim dywersyfikacja naszego portfela produktowego, rozwój logistyczny, ponieważ ogłosiliśmy, że na dzień dzisiejszy dla nas kluczowym elementem jest rynek nawozowy w Polsce i w Europie Centralnej. Tutaj koncentrujemy się na stworzeniu dialogu z finalnym odbiorcą. Rynek się zmienia. To nie są dzisiaj już rolnicy, to są wielkie przedsiębiorstwa rolne, które wymagają całkiem innych mechanizmów i instrumentów współpracy. Dlatego też Puławy jako lider właściwie pewnych rozwiązań systemowych w zakresie polskiego rolnictwa w Polsce i nie boję się powiedzieć, że również jeden z liderów w Europie, stworzyły Centrum Kompetencji, ta inicjatywa była Państwu podana do wiadomości publicznej, które zrzesza przedsiębiorców rolnych, zrzeszenia rolników, instytucje badawczo-naukowe, czołowe polskie uniwersytety, uczelnie, które zajmują się rolnictwem, i na tej podstawie budujemy pewną platformę dialogu między tymi wszystkimi elementami, uczestnikami polskiego rolnictwa w celu budowania nowych rozwiązań dla polskiego rolnictwa w zakresie upraw, w zakresie nowoczesnych sposobów nawożenia, jak również
formułę dialogu z Unią Europejską, ponieważ dzisiaj większość biznesu, który się realizuje, zależy od decyzji administracyjnych tam podejmowanych. Puławy to jest firma, która ma bardzo przejrzystą politykę, transparentną politykę komunikacji. Jesteśmy na giełdzie notowania 2005 roku. Budujemy wartość dla naszych akcjonariuszy. Jednym z elementów budowania tej wartości jest również polityka dywidendowa. My co roku, jako jedyna firma w polskiej chemii, jedna z nielicznych na giełdzie, co roku od 7 lat płacimy dywidendy. To jest wyjątek. My nie ponosimy, nawet w największym kryzysie, gdzie firmy nawozowe tego typu jak nasz, choć trudno znaleźć naprawdę odpowiednik dla Puław, ze względu na to, że mamy melaminę, caprolactam i nawozy azotowe, to kiedy firmy europejskie ponosiły straty na poziomie operacyjnym, mieliśmy olbrzymi zysk. 185 milionów złotych, praktycznie w większości wypłacony w formie dywidendy dla akcjonariuszy. Przypominam również, że co nie jest bez znaczenia, no, jest kardynalne dla oceny atrakcyjności oferty złożonej przez Synthos, za 3 kwartały przedstawiliśmy rekordowe wyniki. 408 milionów złotych zysku netto, prawie 3 miliardy przychodów, jak również poziom gotówki, który w spółce w tym czasie został przedstawiony, 400 milionów złotych. Odnieśliśmy również się do pewnego roli Puław w regionie. To jest kardynalną to rolę Puławy odgrywają, ponieważ naprawdę chodzi o Puławy, okolice, to jest podstawowy pracodawca. Puławy również mają swoją taką specyfikę historyczną, dlatego też trzeba patrzeć odpowiednio na ogłoszenia, znaczy na stanowiska związków zawodowych i Rady Pracowników. To w Puławach w latach 90. przeprowadzono prywatyzację puławskiej żelatyny. To był świetnie funkcjonujący zakład, który miał być zakładem jeszcze lepiej funkcjonującym. Ta prywatyzacja tym skończyła się, że przez lata zgliszcza zakładu straszyły na wjeździe do Puław. No w tym momencie stoją tam jakieś hale, supermarkety, ale pracownicy wtedy żelatyny w dużej części wraz z rozwojem Puław przenieśli się do zakładów i ten element w nich pamiętają, ten element w nich tkwi, dlatego też pewne duże obawy, jak oceniamy, wyrażone w stanowisku Związków Zawodowych i Rady Pracowników. Odnieśliśmy się również do informacji zawartych w wezwaniu, bo to jest oficjalny dokument, w wezwaniu przedstawionym przez Synthos, które generalnie było bardzo ogólnikowe i nie dawało możliwości zarządowi jednoznacznej, jasnej oceny zamierzeń Synthosa, co zostało przez nas przedstawione w odniesieniu do wszystkich elementów, które tam zostały zawarte. Generalnie nie widzimy, ze względu na profil Puławy, to jest firma nawozowo-chemiczna, ale mamy caprolactam, melaminę. Synthos to jest firma generalnie z zakresu produkcji kauczuków, więc nie widzimy jakby możliwości albo podstaw do stwierdzenia, że Puławy mogą uzyskać wsparcie techniczno-technologiczne lub innego typu w zakresie swojego rozwoju. Są różne obszary działalności, są różne technologie. Zresztą możemy z całą jasnością stwierdzić, że Puławy dzisiaj są w czołówce rozwoju techniczno-technologicznego w świecie. To jako przykładem jest zużycie gazu ziemnego na tonę amoniaku, gdzie nasz średni wskaźnik, wynosi prawie 845 m3 gazu ziemnego na tonę amoniaku, gdy średni światowy jest 1100. To ostatecznie Puławy w ostatnim czasie zdobyły certyfikat Product Stewardship. To jest najbardziej za najostrzejsze standardy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jakości w całym łańcuchu wartości. Od pomysłu do produktu, badań, rozwoju, wdrożenia, budowy instalacji, zarządzania produkcją, sprzedażą, aż do dostarczenia produktu do finalnego odbiorcy. Dzisiaj ten certyfikat posiada tylko kilka firm w Europie, w tym w Polsce my i Zakłady Puławy i Anwil S.A. Dopiero teraz będzie wprowadzany przez międzynarodowe stowarzyszenia nawozowe jako standard światowy. To my również dzisiaj jesteśmy firmą, która na szczeblu europejskim poprzez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów, gdzie mam przyjemność być wiceprezydentem tego stowarzyszenia, które jest najbardziej efektywnym i dynamicznym stowarzyszeniem przemysłowym w Europie. Prowadzimy dialog z Komisją Europejską, z wszystkimi ciałami, które reprezentują Komisję Europejską w zakresie tworzenia przyszłej legislacji, nie tylko ważnej dla przemysłu chemicznego, ale również ważnej dla europejskiego rolnictwa. Codziennie co najmniej kilku naszych pracowników
albo w Puławach, albo w Brukseli jest zaangażowanych w tej pracy. Generalnie stwierdziliśmy jako zarząd po analizie dokumentów, że przedstawione są bardziej korzyści dla grupy Syntos po przyjęciu Puławy niż dla grupy Puławy po przyjęciu przez Puławy niż dla grupy Puławy po przyjęciu przez Syntos. Nie byliśmy w stanie również jednoznacznie odnieść się do kwestii wpływu na zatrudnienie i kwestie społeczne. Możemy tylko podzielać pewne obawy, które przedstawione zostały w opinii Rady Pracowników i Związków Zawodowych. Podkreśliliśmy również, że wzywający nie nawiązał żadnych kontaktów z kierownictwem Puław, które mogły prowadzić do zagwarantowania realizacji strategii Puław i do wyjaśnienia czynników niepewności wynikających z treści wezwania. Bardzo ważnym również elementem naszego stanowiska jest odniesienie się, albo kluczowym, bo tak naprawdę zarząd musi w tego typu wezwaniach odnieść się do dwóch rzeczy. Czy cena jest wartością godziwą i czy wezwanie i proponowane rozwiązania później przez wzywającego są korzystne dla spółki. Odnosząc do ceny stwierdziliśmy, również na bazie opinii przedstawionej przez naszego doradcę finansowego, pierwsze, że odnieśliśmy, że zdaniem zarządu cena akcji proponowana w wezwaniu jest znacząco niższa niż wartość godziwa Puław. Pokazaliśmy również kilka elementów, które należy w szczególności wziąć pod uwagę przy oferowaniu ceny. To znaczy, że tak, po pierwsze znaczący wzrost przychodów Puław w ostatnim okresie, które mieliśmy w ostatnim okresie 3 kwartały, prawie 3 miliardy do 2 miliardów w okresie poprzednim. Wzrost zysku netto za 3 raportowane ostatnie kwartały, który mamy teraz na poziomie 480 milionów w porównaniu do 176 milionów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Stan gotówki, który wyniósł na dzień 31 marca 2012 ponad 405 milionów złotych. Również za ostatnie 4 zaraportowane kwartały, czyli w próbie ujęcia rocznego, EBITDA spółki wyniosła prawie 800 milionów złotych, dokładnie 797. Zatem można powiedzieć, że wycena Puławy wynikająca z wezwania implikuje mnożnik EBITDA w wysokości jedynie 1,95. Uznaliśmy również, że przy kalkulacji ceny powinien być wzięty pod uwagę program inwestycyjny, który realizujemy, a jesteśmy dopiero w środku realizacji tego programu, który dalej będzie kontynuowany. To są zadania inwestycyjne, które Państwu przedstawiłem, oraz pozytywne skutki tego programu dla Puław. Jak również pozytywne perspektywy, w szczególności dla rynku rolnego w tym regionie, ponieważ Europa centralna i wschodnia są regionem stabilnego wzrostu zarówno popytu na produkty nawozowe, jak również regionem stabilnego wzrostu dotyczącym przetwórstwa drewna, co jest podstawowym elementem dla rozwoju biznesu melaminowego przez Puławy. Jeszcze raz podkreśliliśmy, że z oczywistych względów powyższa cena, czyli cena proponowana przez Syntos, jest znacząco niższa niż wartość godziwa Puław. Odnosi się również to do obniżonej ceny, którą zaproponował wzywający w swoim wezwaniu. Podsumowanie stanowiska zarządu. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zarząd zdecydowanie negatywnie ocenia zarówno cenę akcji proponowaną w wezwaniu, jak i plany wzywającego względem Puław. Ewentualne przejęcie kontroli nad Puławami przez wzywającego może zagrozić dla realizacji dotychczasowej strategii rozwoju i negatywnie odbić się na wartości grupy kapitałowej Puławy. Zarząd podziela te zastrzeżenia organizacji związkowych oraz Rady Pracowników wobec wezwania, m.in. z powodu braku przedstawienia jakichkolwiek zamiarów w kwestii zatrudnienia w grupie kapitałowej Puławy. W związku z powyższym zarząd rekomenduje akcjonariuszom, aby nie składali zapisów na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie. To stanowisko było wczoraj przez nas przedstawione. Czeka nas teraz, zgodnie z tego typu procesami, przygotowanie stosownych prezentacji i rozpoczęcie spotkań również, które zamierzamy w przyszłym tygodniu zainicjować z akcjonariuszami. Przede wszystkim głównym akcjonariuszem i po kolei z rynkiem kapitałowym.